Cześć, z tej strony Artur. Witam Was w kolejnym odcinku mojego vloga poświęconego budowie wielkiej dioramy kolejowej z klocków konstrukcyjnych Kobi. Dioramy w skali 1:35. Zobaczcie, jak to teraz wygląda i z góry przepraszam za to, że czekaliście tak długo na kolejny odcinek, natomiast naprawdę dużo się działo. Koniec roku to wyjątkowy okres dla mnie, bardzo dużo pracy, no ale także zdawałem egzamin na prawo jazdy. W końcu udało mi się zdać ten egzamin, co pozwoli mi na to, żeby być może na początku tego roku na przykład przewieźć tę dioramę i wystawić w jakimś muzeum albo w jakimś fajnym miejscu. No dobrze, ale przejdźmy do konkretów, zobaczcie, co się zmieniło. Przede wszystkim zmniejszyłem bardzo poważnie dioramę, to znaczy mocno przebudowałem ją w ten sposób, aby pojawiło się trochę więcej miejsca na moim poddaszu. Spójrzcie, tutaj dotychczas była diorama, natomiast usunąłem ją, zlikwidowałem te stoły, przez co diorama się trochę skróciła, nie jest już tak długa. Zamiast 8 metrów długości ma niecałe 6, ale dzięki temu zyskałem tutaj powierzchnię, która wkrótce zamieni się w studio. Tutaj będzie specjalne studio zbudowane do takich projektów, które chodzą mi po głowie. Tam pojawił się namiot bezcieniowy, w którym wkrótce będę nagrywał na obracarce modele, które buduję, elementy dioram, wagony, lokomotywy. Tam stoją resztki mojej biednej błyskawicy, okrętu ORP Błyskawica w skali 1:35. Ona została zdemolowana bardzo poważnie przez wycieczkę dzieciaków w twierdzy Modlin. Przywiozłem ją tutaj do siebie do pracowni, przebudowałem ją na moduły, no i będę ją odbudowywał od nowa, tak żeby była w modułach, żeby można było ją transportować. Także tutaj teraz pojawiło się w studio, pojawi się wkrótce takie studio, w którym będę nagrywał różne materiały, tak jak mówię, tutaj pojawiła się przestrzeń, którą wkrótce zagospodaruję. No ale przejdźmy konkretnie teraz już do dioramy. Jak zapewne zauważyliście, pojawiły się pod dioramą takie duże skrzynie pełne miksu klockowego. Tam jest czarny miks, tam jest grafitowy, tutaj pod spodem jest zielony miks, a tam jasno-szary. Po co to? Jest dużo łatwiej budować z klockowego miksu, jeśli ten klockowy miks jest sypany do takich wielkich skrzyń. Jest mi po prostu łatwiej wygrzebać jakieś konkretne klocki. Czasem, jeżeli ktoś pomaga mi przy budowie tej dioramy, jemu też jest łatwiej po prostu znaleźć klocki, których potrzebuje. Natomiast zwróćcie uwagę na to, że diorama jest już w formie zamkniętego jajka. Te torowiska są już połączone, w związku z tym zwróćcie uwagę na to, że można już teraz objechać lokomotywą dookoła. Co ważne, planuję nieco zmienić to torowisko, w zasadzie już zacząłem to torowisko zmieniać, tak aby cała diorama na razie składała się po prostu z 2 jajek, które będą ją otaczały, a docelowo w niedalekiej przyszłości pojawią się po prostu dodatkowe moduły z rozjazdami, które uatrakcyjnią torowisko. Na razie póki co chcę po prostu zbudować porządną dioramę w modułach, tak żeby można było je rozszczepiać i stopniowo powiększać o właśnie dodatkowe ekstrawagancje. No dobrze, spójrzcie teraz już bardziej szczegółowo, jak to jest zrobione. Otóż mamy tutaj podwójny tor. Dzięki temu, może pokażę tak bardziej. To jest trochę za ciemno, więc może od tej strony. Spójrzcie. Jest podwójne torowisko. Między torami jest odstęp 8 studów, do krawędzi dioramy 4 study, do krawędzi modułu 4 study. Dzięki temu
zachowuje te same odległości i dzięki temu modułowość tej dioramy pozwala na to, żeby łączyć te moduły ze sobą. Pojawiły się już słupy energetyczne. Zobaczcie bardziej szczegółowo, może tak to wygląda. Dlaczego? Dlatego, że podjąłem jednak decyzję, że to będzie współczesna diorama. W związku z tym torowiska będą zelektryfikowane, natomiast pojawią się tam również torowiska dla lokomotyw parowych, spalinowych. Będzie też miejsce dla starych lokomotyw i starych wagonów, tak żeby zainscenizować takie muzeum kolejnictwa, tak to nazwijmy. Natomiast sama diorama będzie jednak uwspółcześniona, natomiast w bardzo prosty sposób będzie ją można po prostu przerobić na dioramę dla lokomotyw spalinowych, dioramę na przykład z okresu II wojny światowej. Tutaj w tej chwili powstaje taki wielka stacja kolejowa. Prawdopodobnie będzie to Olszynka Grochowska. Zobaczcie, ta jasna zieleń to jest podstawa. Zastanawiam się właśnie, czy to będzie stacja PKP Warszawa-Olszynka Grochowska, czy może jednak na przykład stacja Nowy Dwór Mazowiecki, do której mam pewien sentyment, więc jeszcze się nad tym zastanowię. Szerokość jest mniej więcej już wyliczona i pasuje w zasadzie do obu tych stacji kolejowych. Więc no jeszcze pomyślimy, zobaczymy. Natomiast coraz bardziej kusi mnie to, żeby to jednak była stacja Nowy Dwór Mazowiecki. No i tutaj w zasadzie te wszystkie moduły są już tam gotowe. One w zasadzie w całości się już łączą, więc na razie brakuje mi trochę torów, w związku z tym na razie mam tylko jedno jajko, natomiast docelowo ta diorama ma przedstawiać dwa jajka po prostu, po których będą jeździły lokomotywy, do których już zamontowałem mechanizmy elektryczne, tak żeby mogły się poruszać i mogły być sterowane. Z ciekawszych informacji warto jeszcze wspomnieć o tym, że zwróćcie uwagę na to, jak wykonałem zakręty. To znaczy tory mają podpiętą podsypkę i luźnie są położone po prostu na dioramie, ale dzięki temu, że są pospinane klockami, patrzcie się, tu się nic nie specjalnie rusza. Trzeba naprawdę mocno szarpać tymi torami, żeby one się ruszały. Myślałem o tym, żeby je poprzypinać do dioramy od spodu, ale trzeba z tym strasznie kombinować, a w zasadzie nie ma takiej potrzeby, bo pomimo, że jest to dosyć, no, mimo wszystko niesystemowo zbudowane, to jednak to się bardzo dobrze trzyma i wydaje mi się, że przynajmniej na jakiś czas tak to zostanie. To tyle, jeśli chodzi o te podstawowe informacje dotyczące postępów prac. Zwracam wam uwagę na to, że docelowo ta diorama ma być jeszcze znacznie większa. Natomiast póki co uznałem, że najpierw po prostu skończę ją budując w ten sposób, a później docelowo będę ją powiększał o dodatkowe moduły. W tej chwili raz, dwa, trzy, 4, 5, 6 modułów, czyli jest szeroka na 3 metry. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12, czyli jest długa na 6 metrów. Czyli tak jak mówiłem na początku, ma rozmiar 6 na 3 metrów, więc całkiem mimo wszystko jest duża. Tam już porozkładałem częściowo wagony. Zwróćcie uwagę, tam stoi pociąg pancerny Śmierć, zbudowany przez Wiktora Środeckiego. Jest lokomotywa BR-52. Jest też mój husarz, którego buduję w tej chwili z napędem, tak żeby można było go sterować. No i tam można znaleźć jeszcze kilka innych moków, które planuję udostępnić na tej dioramie, natomiast one jeszcze poczekają trochę. To tyle, jeśli chodzi o te podstawowe informacje dotyczące postępów prac nad moją wielką dioramą kolejową w skali 1:35.
z góry dziękuję za wszystkie lajki, za subskrypcje i napiszcie koniecznie w komentarzach, jak to oceniacie, co o tym sądzicie, czy czekacie na kolejne odcinki vloga, czy macie jakieś pomysły, czy chcecie coś szczególnego zobaczyć na tej dioramie. To tyle na dziś. Życzę wam miłego oglądania kolejnych odcinków vloga. Do zobaczenia. Cześć.